taka ciekawostka, bo tu mamy logotyp Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego, tutaj mamy tabliczkę znamionową producenta silnika. Rączkę mamy zdjętą i tak, ona jest po prostu wytoczona z drewna. Myślę, że tutaj to dosyć dobrze widać. O, zobaczcie, mamy połączenie, nie mamy, mamy. Tak naprawdę tajemnica tego zbiorniczka została rozwiązana. Rzeczywiście jest to taki dozownik na płynną pastę do podłogi. Ta trzecia szczotka niestety mi tutaj przy próbach zdejmowania pękła. Ta druga nawet jest w lepszym stanie. 5 mm, 5 na 6,5. A ta trzecia jest po prostu tutaj napędzana, obcierając tutaj o tę górną część paska. Teraz będziemy mogli to wszystko dosyć porządnie wyczyścić. Widać, że ta froterka była jednak bardzo używana. Będzie nam dużo łatwiej ten silnik teraz wyczyścić. Mamy połączenie, nie mamy. Czyli w zasadzie silnik powinien być tutaj sprawny. A, pękł niestety. Kurczę, on już jest bardzo sparciały, popękany. Ewentualnie 44 cm na długość, taki na pół złożony. Tak naprawdę to do przechowywania lepiej byłoby te szczotki wyjąć, przechowywać froterkę tylko w ten sposób. No tak, z dużym trudem, ale ten pasek się tam ślizga. Po kupieniu takiego paska sama czynność jego wymiany będzie już prosta i szybka. Cześć, bardzo chciałbym Was dzisiaj zaprosić na odcinek, który będzie poświęcony jednej z froterek, które postawiłem tutaj na blacie na moim stole warsztatowym. Będziemy dzisiaj mówić o tej froterce z Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego z 1958 roku, ale mam tutaj też kilka innych modeli, które pochodzą z mojej kolekcji. Powiem Wam, co tutaj się znajduje, bo tymi innymi froterkami też oczywiście będziemy się zajmować. Tą froterkę bardzo chciałbym już za kilka dni zwrócić Jackowi, któremu bardzo dziękuję za jej wypożyczenie. Ona u mnie dosyć długo stała, jakoś nie miałem czasu się nią wcześniej zająć, a przynajmniej chciałbym zobaczyć, jak jest zbudowana, no i wykorzystać okazję do tego, żeby zrobić o niej przynajmniej niedługi filmik. A propos robienia filmików, to przyznaję, że z froterkami jest pewien problem. Bardzo trudno jest je w tym poziomym formacie pokazać na filmie. Już lepiej chyba prezentowałyby się w takim, pokażę to może z boku, pionowym czy portretowym formacie, wygodnym do przeglądania na telefonach. Ale myślę, że tak czy inaczej ta froterka, którą będziemy dzisiaj oglądać, przez większość czasu będzie tutaj leżała na stole warsztatowym, więc nie powinno być z tym problemu. Ok, w takim razie króciutko powiem Wam tylko, co tutaj się, oprócz tej froterki, którą będziemy się zajmować dzisiaj, co tutaj się na tym stole znajduje. Po pierwsze chciałem Wam pokazać urządzenie, które, no nie wiem, czy zalicza się do kategorii froterek. Jest to tak zwany mop olejowy. Było to urządzenie, które służyło do olejowania parkietu marki Flurit, wyprodukowane jeszcze przed wojną. Tutaj jest jeszcze niemieckie przedwojenne oznaczenie patentowe. Urządzenie wyprodukowane przez Deutsche Vacuum Oil Company w Hamburgu. Tutaj był pojemnik, który napełniało się olejem, a tutaj znajduje się z przodu kranik, który służył do dozowania ściekającego oleju, który wsiąkał w tę znajdującą się tutaj gąbkę, no i w ten sposób, szorując nim po podłodze, dostawał się na podłogę, a fajna jest jeszcze tutaj nadrukowana instrukcja obsługi tego urządzenia. Bardzo proste, bardzo fajne i chyba rzadko spotykane urządzenie. Przyznaję, że ja więcej tego rodzaju, no nie wiem, froterek, mopów olejowych na giełdach staroci czy w jakichś ogłoszeniach nie widziałem. Bardzo chętnie bym kiedyś taką firmową bańkę oleju Flurit do tego rodzaju mopów gdzieś znalazł. Tutaj z kolei mam pochodzącą z mojej kolekcji radziecką froterkę EPM2. Przyznaję, że nie jestem teraz pewien, z którego roku. Tutaj chyba nawet data jest odbita, ale jest to bardzo zatarte. Tą froterką oczywiście także zajmiemy się w oddzielnym odcinku. Nie pamiętam, czy ona działa. Prawdopodobnie to sprawdzałem, ale po prostu już nie pamiętam. Froterka trzyszczotkowa.
Tutaj to ładnie też widać, tak samo jak ta, którą dzisiaj będziemy oglądać z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego. Wszystkie te trzyszczotkowe froterki, nawiasem mówiąc, są bardzo podobne do przedwojennych jeszcze modeli froterek Electrolux. Taką froterkę Electrolux chyba oglądaliśmy, już nie pamiętam, chyba w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Jest tam też bardzo ładna froterka Motoruch, ale do podobnej froterki za chwilkę dojdziemy. Tę radziecką froterkę na razie odsunę. O, tutaj może na chwileczkę postawię ją z przodu. To jest właśnie froterka ze spółdzielni Motoruch. Oglądaliśmy już tutaj na pewno silnik elektryczny, indukcyjny ze spółdzielni Motoruch. Chyba oglądaliśmy też, przynajmniej w jakimś króciutkim filmiku, wiertarkę ze spółdzielni Motoruch. No, mam kilka urządzeń, szukam zawsze różnych pamiątek z tej niegdyś mieszczącej się w Krakowie spółdzielni. To jest już froterka z 68 chyba 8 czy 9 roku, z 69. Ja cały czas szukam starszych froterek Motoruch z taką jeszcze okrągłą tabliczką z logo spółdzielni, pewnie jeszcze produkowanych gdzieś w latach 50. czy na początku lat 60. To jest już nowszy model z taką plastikową rączką. Spróbuję to tutaj z boku pokazać na zdjęciu. A tutaj z kolei mam froterkę dwuszczotkową, również z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego, tak jak ta, którą będziemy oglądać dzisiaj, tylko ta dzisiejsza jest trzyszczotkowa, ta jest dwuszczotkowa. W takim sobie stanie, znalazłem ją kiedyś na lokalnym targu staroci, nawet robiłem o niej takiego krótkiego shorta. Sprawdzaliśmy, że ta froterka jest sprawna, co prawda brakuje tutaj wtyczki, trzeba będzie uzupełnić wtyczkę i jakoś ten silnik tak dosyć opornie chodzi, ale działał. Sprawdzimy, w jakim stanie są tutaj szczotki, przejrzymy też ten silnik. Może nawet już niedługo w następnej kolejności po tej froterce z Rzeszowa. Tę także na razie odsuwam. No i mam tutaj jeszcze jedną froterkę włoską firmy czy marki Radio Marelli, znanej głównie z radioodbiorników, ale produkującej też sprzęt domowy. Za tę froterkę bardzo dziękuję Stefanowi. Nie zajmowałem się nią jeszcze, nawet nie sprawdzałem, czy jest sprawna. Pokazywałem ją tylko króciutko w takim filmie, w którym oglądaliśmy włoski odkurzacz o dumnej nazwie Quinlux Turbojet z lat 70. Tą froterką Radio Marelli na pewno też się w jakimś odcinku zajmiemy. Aha, przepraszam, jeszcze zapomniałem o tej znacznie nowszej polskiej froterce, za którą dziękuję Aleksandrowi i Dariuszowi. Pamiętam taką z domu rodzinnego, zawsze bardzo mnie to światełko tutaj fascynowało. Uwielbiałem nią froterować właśnie w ciemnym pokoju przy zgaszonym świetle. Także to są te froterki, które chciałem Wam pokazać na początek dzisiejszego odcinka. Każdą z nich będziemy się jeszcze oddzielnie zajmować. Tutaj nawiasem mówiąc, ktoś mógłby słusznie zauważyć, że one są postawione w taki nieprawidłowy sposób, bo właściwie nie powinno się froterek przechowywać postawionych na tych szczotkach. Te szczotki w ten sposób ulegają zniszczeniu. U mnie te froterki zwykle stoją jakoś tak pod kątem, oparte o ścianę, tak żeby ciężar nie spoczywał na tych szczotkach, ale postawiłem je tutaj króciutko, przynajmniej na stole do prezentacji. Ok, ja te wszystkie pozostałe froterki chowam. Będziemy mieli jeszcze czas, żeby się nimi zająć, a dzisiaj zajmujemy się tą froterką z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego z 58 roku, za której wypożyczenie jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję Jackowi. Rzućmy na początek okiem na tabliczki znamionowe znajdujące się na tej froterce. Z przodu okrągła tabliczka z logo RFSG, czyli Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego w Rzeszowie. Na samym dole napis Made in Poland. Tutaj jest numer rejestru. To jest numer, pod którym ten znak towarowy jest wpisany do rejestru Urzędu Patentowego. W jednym z filmów nawet sprawdzaliśmy, że w takich dostępnych w internecie pismach Urzędu Patentowego chyba z roku 1955 pod tym numerem można znaleźć właśnie ten logotyp. Jest tutaj jeszcze taki napis DWI, a właściwie to DW1. To nie jest I, tylko rzymska jedynka. Tutaj przyznaję, że nie zgłębiłem tego do końca, ale na wielu produktach różnych fabryk, czy na wielu logotypach różnych fabryk, między innymi na logotypie poznańskich zakładów silników elektrycznych i na innych, można znaleźć te skróty DW i różne numery. Akurat na tym logo fabryki z Poznania jest również DW1. Nie jestem tego na 100% pewien, ale troszkę mi się wydaje, że było to oznaczenie, które przydzielano dawnym
prywatnym firmom znacjonalizowanym, czyli upaństwowionym po wojnie, w których na początku jednak ta produkcja była dosyć ograniczona i one chyba wliczały się do tak zwanej drobnej wytwórczości, którą zarządzał taki specjalny komitet do spraw drobnej wytwórczości. Może się tutaj mylę, ale to trzeba będzie jeszcze ustalić. W każdym razie tutaj mamy ten logotyp Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego, natomiast z drugiej strony mamy ciekawą tabliczkę znamionową, którą wyświetlę Wam tutaj z boku. Ja sobie to odwrócę tak, żebym mógł ją przeczytać. Duży napis Made in Poland. No i obok jest symbol M8. No to są różne tego typu symbole z różnymi literkami i numerami. Przyznawano różnym zakładom produkcyjnym właśnie wtedy w latach 50. Już różne takie przykłady tej numeracji tutaj widzieliśmy, a M8, chociaż ta nazwa nie jest tutaj podana, to była fabryka maszyn elektrycznych w Bielsku Białej, czyli chyba od 1965 roku fabryka maszyn elektrycznych Indukta. Nie jestem na 100% pewien, pod jaką nazwą działała ona wtedy, pod koniec lat 50. Bardzo stare zakłady produkcyjne, które powstały jeszcze pod koniec XIX wieku jako zakład czy zakłady naprawcze maszyn włókienniczych, a później produkowały też generatory, silniki. Po wojnie skupiły się właściwie bardzo szybko głównie na produkcji różnego rodzaju silników, między innymi silników do froterek, które chyba, tak jak zaraz przeczytamy w kronice zakładów Zelmer, były tam produkowane właśnie do końca 1958 roku. Później produkcję tych silników przeniesiono właśnie do Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego w Rzeszowie, ale o tym sobie zaraz jeszcze poczytamy. Dalej na tej tabliczce jest napis napięcie znamionowe 220 V, prąd 1,8 A. Symbol prądu przemiennego, prądu stałego, rok produkcji 1958, no i symbol zgodności z normą z 1955 roku. Także taka ciekawostka, bo tu mamy logotyp Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego, tutaj mamy tabliczkę znamionową producenta silnika, czyli fabryki maszyn elektrycznych w Bielsku Białej. No dobrze, to tyle na razie, jeżeli chodzi o tabliczki znamionowe, a ja bym jeszcze szybciutko rzucił okiem na rys historyczny. Wyciągnąłem sobie tutaj kronikę zakładów Zelmer, wydaną w 1986 roku, bo tutaj tego rodzaju froterkę możemy znaleźć w dwóch miejscach. Pierwsze miejsce to jest tabela nowych produktów. Tutaj są różne produkty rzeszowskiej fabryki z podaną datą wprowadzenia ich na rynek. No i jak zaczniemy sobie szukać froterkę, to pierwszą froterkę elektryczną w Rzeszowie produkowano od 1952 roku. Nie jestem pewien, jaki to był model, natomiast ta nasza froterka trzyszczotkowa B1 i froterka dwuszczotkowa B2, takie jak ta, którą już oglądaliśmy, obydwie były produkowane, tak jak wynika z tej tabelki, od 1957 roku, czyli jedno z takich, no można powiedzieć, jeden z pierwszych produktów rzeszowskiej fabryki. Odkurzacze elektryczne, odkurzacze beta pojawiły się w 1952 roku, przynajmniej tak wynika z tej tabliczki. Ja mam już taki troszeczkę późniejszy, powiedzmy gdzieś z około 53 roku. Oglądaliśmy tutaj też suszarkę do włosów z silnikiem, jeszcze z oznaczeniem nawet nie Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego, tylko fabryki rowerów i wózków dziecinnych w Rzeszowie. Może ja tą suszarkę zaraz przyniosę i przyniosę też taki stary odkurzacz z Rzeszowa, właśnie mniej więcej z połowy lat 50., czyli z początku produkcji urządzeń produkowanych w Rzeszowie. Tutaj jeszcze też cykliniarka do podłóg, odkurzacz do bydła, kuchenki elektryczne, lata 56. No to były jedne z pierwszych elektrycznych urządzeń tam produkowanych, ale w tej kategorii takich pionierskich, pierwszych urządzeń znajdowały się m.in. te froterki, jest też odkurzacz alfa, jest odkurzacz gamma z początkiem produkcji w 1957 roku. No i właściwie od tego końca lat 50. już ten asortyment urządzeń produkowanych w Rzeszowie stopniowo się powiększał. Natomiast rzućmy jeszcze okiem, bo to może być ciekawe, na rozdział produkcja silników komutatorowych, czyli taki silnik znajduje się też w tej froterce. I zobaczcie, w 1958 roku Bielska Fabryka Silników Elektrycznych postanowiła zaprzestać produkcji silnika typu BFR 9049. To jest dokładnie taki silnik jak
jaka nazwa widnieje tutaj na naszej tabliczce znamionowej, typ BFR 9049, który stanowił napęd produkowanych wówczas w Zelmerze, oczywiście nazwa Zelmer jeszcze wtedy nie funkcjonowała, froterek dwu- i trzyszczotkowych. Decyzja ta zmusiła zakład do podjęcia produkcji tego silnika, wyodrębniono do tego celu fragment powierzchni jednej z hal produkcyjnych i w 1959 roku zapoczątkowano produkcję silników komutatorowych prądu przemiennego, która stanowi dziś podstawę rozwoju zakładu i umożliwia dynamiczny rozwój produkcji wyrobów finalnych. Dziś, czyli w roku 1986. To jest też ciekawe, jak takie pierwsze silniki, następcy tych silników z Bielska-Białej w Rzeszowie produkowano. Początkowo była to produkcja ręczna, wykonywana przy pomocy prostych urządzeń i narzędzi. Wirniki uzwajane były na ręcznych nawijarkach, izolowanie żłobków, klinowanie, podłączanie cewek oraz owijanie cewek sznurkiem również wykonywane było ręcznie. Wirnik impregnowany był lakierem spirytusowym RDB9 metodą zanurzania i wypalania w piecu elektrycznym. Przy tej prymitywnej technologii lakier twardnąc wypływał na wałek wirnika, jego usuwanie było bardzo pracochłonne w celu uzyskania dokładności wymiarowej. Szczeliny pomiędzy stojanem i wirnikiem, pakiet wirnika był szlifowany. No i tutaj jest mowa dalej o tej pracochłonnej technologii i później o dalszym rozwoju produkcji silników elektrycznych już w Rzeszowie, ale tutaj mamy ciekawy przykład takiego silnika stosowanego w tej rzeszowskiej froterce, ale silnika produkowanego jeszcze w zakładach w Bielsku-Białej. Może uda się kiedyś trafić na troszeczkę nowszy egzemplarz takiej dwu- czy trzyszczotkowej froterki już z silnikiem z Rzeszowa. No i to byłoby tyle, jeżeli chodzi o historię tej froterki i silnika zamontowanego w tej froterce. A ja wyświetlę tutaj z boku jeszcze raz ujęcie całej tej froterki łącznie z rączką. Generalnie jest to konstrukcja bardzo, bardzo zbliżona do starych, przedwojennych jeszcze froterek marki Electrolux. Mam wielką nadzieję, że taką froterkę Electroluxa do tej kolekcji uda mi się też kiedyś zdobyć. Tutaj chciałem Wam jeszcze pokazać z bliska rączkę od tej froterki umożliwiającą takie prowadzenie. Tutaj jest wyłącznik, nawiasem mówiąc sam ten suwakowy wyłącznik jest bardzo podobny do tego, jaki znajdował się w odkurzaczach ręcznych Gamma czy Gamma 2. Jeszcze tutaj z taką bakelitową płytką. Sama ta rączka jest, mam wrażenie, drewniana. Ona jest tutaj z dwóch stron trzymana przez nakrętki. Można ją nawet, wydaje mi się, że w ten sposób odkręcić. Jeżeli nie, to weźmiemy klucz. Chyba nawet wykręciłem tę nakrętkę. Ostrożnie, żeby podkładka nie wypadła. O, rączkę mamy zdjętą i tak, ona jest po prostu wytoczona z drewna. Myślę, że tutaj to dosyć dobrze widać. Także w razie zniszczenia takiej rączki można na tokarce spróbować zrobić coś podobnego. O, w ten sposób będzie jednak wygodniej. Tutaj wkładam jedną część tej rączki do środka. Tutaj wkładam drugą część rączki. Ten metalowy trzpień muszę tutaj troszeczkę dopchnąć. Teraz nakładam tam podkładeczkę. Jest, tutaj mam już nakrętkę i nakręcam z drugiej strony. Nakrętka weszła i teraz nawet chyba już kręcąc tą rączką, o, dokręcę mocno to mocowanie. Już się teraz to ładnie trzyma, tutaj jest z dwóch stron dokręcone. No a skoro ta froterka leży już tutaj na stole, to od razu widać ładnie nawinięty przewód zasilający tutaj na tym drążku od froterki na takie dwa bakelitowe haczyki. No to jest właśnie ta trudność, o której mówiłem, że froterkę, żeby ją zmieścić w formacie obrazu, trzeba pokazywać na leżąco. Nawiasem mówiąc, możemy sobie od razu wziąć miernik. Ustawiłem go tutaj na sprawdzenie połączenia i dotknijmy tutaj do tej wtyczki. W tej chwili nie mamy połączenia, a włączmy tę froterkę. O, zobaczcie, mamy połączenie, nie mamy. Mamy, nie mamy, czyli wyłącznik jest najwyraźniej sprawny, a możemy jeszcze sprawdzić, czyżby to był... Nie, niemożliwe. Przez chwilę pomyślałem, że jest to przewód trzyżyłowy, czyli powinniśmy mieć tutaj połączenie na
na obudowę tej froterki, ale to jest przewód dwużyłowy, stary przewód dwużyłowy, natomiast zamontowano tutaj troszeczkę nowszego typu wtyczkę, taką jak na przykład przy pralkach wirnikowych, wtyczkę do przewodów trzyżyłowych, tutaj z tym stykiem od przewodu ochronnego, ale on jest tutaj niepodłączony, bo jest to zwykły przewód dwużyłowy. Zresztą wydaje mi się, że oryginalny, bo takie w takim kolorze granatowym, zielonym, czerwonym przewody wtedy w tych urządzeniach z rzeszowskiej fabryki stosowano. I ten przewód, przynajmniej tak z zewnątrz, wydaje się być w całkiem niezłym stanie. Czasami te stare przewody są lepsze od przewodów z początku lat 70. Tutaj mam wrażenie, że jest chyba bardzo luźny ten pasek, bo jak obracam jedną ze szczotek, to te dwie pozostałe ledwie się ruszają. Zaraz odkręcimy może tę pokrywę i zajrzymy do paska od szczotek. Tutaj zresztą już te szczotki, zobaczcie, one się tak dosyć mocno kruszą. No, między innymi dlatego taka froterka nie powinna cały czas stać na szczotkach. Ale oczywiście można je wymienić. Tutaj a propos tego tajemniczego w cudzysłowie pojemniczka, pozwólcie, że od razu zrobię malutkie uzupełnienie, bo w książce Jerzego Małaszuka Elektryczne urządzenia domowe znalazłem opis froterek wyposażonych właśnie w tak zwaną pastownicę, czyli pojemnik na pastę. Trochę tak jak przypuszczałem, jakiś dozownik właśnie na płyny do konserwacji podłogi. Przeczytam: w niektórych typach froterek, zwłaszcza dwu- lub trzyszczotkowych, jako urządzenie dodatkowe występuje pastownica przystosowana do pasty ciekłej. Do obudowy zewnętrznej od strony zamocowania zaczepu drążka manewrowego może też być umocowany pojemnik pastownicy. Pasta dozowana jest z pojemnika przez umieszczony w dnie pastownicy zawór jednostronnego działania. To jest właśnie ten zaworek, który otwierany jest w miarę potrzeby łańcuszkiem zaczepionym na drążku manewrowym. Czyli tak naprawdę tajemnica tego zbiorniczka została rozwiązana. Rzeczywiście jest to taki dozownik na płynną pastę do podłogi. Spróbujmy zdjąć te szczotki. One były, zdaje się, na takie kołeczki na wcisk montowane. Nie chciałbym tego urwać, ale pamiętam z podobnej froterki sposób montażu. O, wychodzi. Tutaj są takie metalowe elementy, które wchodzą tutaj między takie sprężynki czy druciki. W ten sposób jest to zamontowane. Ta szczotka dużo łatwiej wyszła. Ta trzecia szczotka niestety mi tutaj przy próbach zdejmowania pękła, ale ja już ją skleiłem. Myślę, że będzie się to trzymało. No ona i tak już do froterowania się nie nadaje, ale oczywiście jest częścią tej zabytkowej froterki, także myślę, że to powinno się trzymać, a no, na szczęście tego rodzaju szczotki można gdzieś tam jeszcze dostać, także ja będę na nie polował i postaram się tę pękniętą szczotkę wymienić. Może nawet z którejś z tych moich froterek, na przykład tej dwuszczotkowej, będzie jedna ze szczotek pasowała. Tutaj, nawiasem mówiąc, w książce Górczyńskiego i Trusza Domowe urządzenia radioelektryczne jest też pokazany sposób zdejmowania tych szczotek. No, po prostu przez podważanie z dwóch stron. Ja może troszeczkę za mocno ciągnąłem z jednej strony takiej szczotki. One są tam na ścisk włożone, zresztą zaraz to sobie dokładniej obejrzymy. Raczej trzeba je w miarę możliwości z dwóch stron ściągać z tej rolki, na której są przymocowane. Tutaj jeszcze jest taka gumowa osłonka dookoła tej obudowy szczotek, której zadaniem było, nie wiem, chronienie ścian czy mebli przed uderzeniem tej froterki. No i z drugiej strony ochrona też samej froterki. Chciałbym zdjąć tutaj tę obudowę. Muszę w tym celu odkręcić 3 śruby, zwłaszcza jedna z nich, szczerze mówiąc, wygląda tak no mocno nie najlepiej. Ta śruba, o dziwo, całkiem nieźle się wykręca. Tej niestety nie mogę ruszyć. No i tej to już zupełnie. Zaraz spróbuję to czymś popryskać. No dobrze, niech te śruby sobie tam trochę nasiąkną. Może później będzie je łatwiej odkręcić. Zobaczymy. Rzućmy teraz okiem na tę górną część froterki. Tutaj jest przycisk, po wciśnięciu którego nogą można było zwolnić tę blokadę drążka i pracować tą froterką, trzymając ją w ten sposób pod kątem.
Tutaj, nawiasem mówiąc, mamy zakrętki od szczotek. Możemy zajrzeć, w jakim stanie są szczotki w tym silniku. No już takie dosyć mocno starte, przynajmniej ta jedna szczotka, ale ona jeszcze będzie funkcjonowała. Teraz sprawdzimy rozmiary tych szczotek. Ta druga nawet jest w lepszym stanie. Tak, tutaj nawet jest zaznaczone, od którego momentu te szczotki powinny być już wymienione. Troszeczkę podobnie w urządzeniach Electroluxa takie znaczniki umieszczano. Prawdę mówiąc, w nowszych urządzeniach z Rzeszowa, w jakichś odkurzaczach się z tym nie spotkałem. A ciekawe, jaki jest rozmiar tych szczotek. W szerszym miejscu 6,5 mm, w węższym miejscu 5 mm. 5 na 6,5. No a oryginalnie pewnie miały gdzieś jakieś ze 25 mm długości. No 25 to byłoby tyle. No to może troszeczkę krótsze były, może ze 20 mm. Ta na pewno jeszcze może zostać. Tę na razie też zostawimy. One się bardzo łatwo wymieniają, więc za jakiś czas, jeżeli by się starła, gdyby w ogóle ta froterka była używana, no to bardzo łatwo jest te szczotki wymienić. Rozmiar mamy zmierzony. Kupić można takie bez problemu, albo troszeczkę większe i na drobnym papierze ściernym zeszlifować. Na razie tych szczotek nie będę wkładał. Odłożę je tutaj na bok. Te zakrętki także. Tutaj, nawiasem mówiąc, możemy też zajrzeć od tej strony pod ten dekielek. Tutaj powinniśmy mieć dostęp do kondensatora przeciwzakłóceniowego. Tutaj wszystkie śrubki mam w pudełeczku odłożone. Zdejmijmy to. Dosyć dobrze widać znajdujący się tam wewnątrz komutator, do którego dotykają, jak będą tutaj włożone szczotki węglowe. I tutaj widać kondensator przeciwzakłóceniowy. Nie jestem pewien, czy nie z zakładów Bellma, bo on w takim dosyć charakterystycznym jest opakowaniu, ale prawdę mówiąc nie widzę tego dobrze. No jest to jednak w środku dosyć brudne. Zaraz wezmę odkurzacz i przynajmniej ten pył odkurzę. Tutaj dla porównania przyniosłem tę dwuszczotkową froterkę. Nawiasem mówiąc, z niej bardzo łatwo się te szczotki zdejmują. Dokładnie takie same. Tutaj jeszcze z etykietką Zelmer Rzeszów, czyli już troszkę późniejsze. Na pewno pochodzą z okresu po 1967 roku. Szczotka włosiana, sztuk 1, cena detaliczna 35 zł, znak kontroli technicznej. One tutaj spokojnie też do tej froterki bardzo ładnie pasują. Możemy nawet dwie zdjąć. O, bez problemu właściwie da się te szczotki zdjąć. Też szczotka z etykietką. Ale też fajnie widać od razu na przykładzie tej dwuszczotkowej froterki, że tutaj nie ma żadnego paska, tylko na środku obraca się wałek połączony z wirnikiem silnika, a po prostu te kółka od szczotek mają takie grube gumy po bokach i na zasadzie tarcia po prostu ten wałek wirnika obraca tymi szczotkami. Nawiasem mówiąc, tak sobie myślę, że do przechowywania takich froterek można właśnie te szczotki zdejmować i wtedy taka froterka może sobie spokojnie już w ten sposób stać. Nie ma obawy, że tę szczotkę zniszczymy, a szczotki możemy sobie gdzieś włożyć do jakiegoś pudełeczka. To jest chyba najlepszy sposób przechowywania takich froterek. Przyniosłem tutaj jeszcze dla porównania tę radziecką trzyszczotkową froterkę EPM2 i tutaj widać wyraźnie, że jest ten wałek na środku połączony z osią silnika i jest tutaj pasek naciągnięty na te dwie szczotki, a ta trzecia jest po prostu tutaj napędzana, obcierając tutaj o tę górną część paska. Ciekawe, czy tu jest to podobnie rozwiązane. No, musimy koniecznie zobaczyć. Zrobiłem sobie przerwę, froterka trochę poleżała, a potem udarową wykrętarką udało mi się tutaj obydwie te śruby ruszyć. Nawet tą bardzo zardzewiałą, szczerze mówiąc, to ta mniej zardzewiała sprawiała nawet więcej kłopotu. Tutaj ten łepek śruby praktycznie się już uszkodził. Nie jestem pewien, czy w ogóle będę w stanie to jeszcze
wkręcić, także tę śrubę będę musiał prawdopodobnie wymienić. Nie, tu już muszę to spróbować zwykłym śrubokrętem albo kombinerkami w ogóle tak wykręcić. Bo tam ta szczelina na śrubokręt w główce śruby jest już kompletnie wytarta. No ale śrubę można łatwo wymienić. Najważniejsze, że nie musimy tego później rozwiercać. O, śruba jest, no tu już ten łepek jest. No jeszcze spróbuję to może naciąć, tak żeby dało się to wkręcić. Zobaczymy. A jak będzie z tą? Tak, też już się wykręca. Ok. Zdejmuję tę pokrywę. No i mamy tutaj zupełnie inny system napędu tych szczotek niż widzieliśmy w poprzednich froterkach, zarówno w tej dwuszczotkowej, gdzie w ogóle nie było paska. Te szczotki obcierały po prostu o ten wałek na końcu osi silnika, jak i w tej radzieckiej froterce, gdzie pasek był tylko na tych dwóch szczotkach, a ta trzecia tutaj dolną częścią obcierała po prostu też o ten pasek. Natomiast tutaj mamy znowu inny system, mamy pasek założony po prostu po obwodzie na te wszystkie trzy szczotki. I on niestety jest już dosyć luźny. Tutaj od razu malutkie uzupełnienie, jeżeli chodzi o sposób montażu tego paska. Popatrzyłem sobie na książkę Górczyńskiego i Trusza Domowe urządzenia radioelektryczne. Tutaj znajduje się rozdział o dokładnie takiej froterce ilustrowany zdjęciami. I tutaj jednak wyraźnie widać, że ten pasek powinien być zamontowany w inny sposób. Nie powinien obejmować wszystkich tych rolek na szczotki, tylko powinien obejmować te dwie obok siebie położone rolki. Trochę tak, jak jest to zrobione w tej radzieckiej froterce, którą przed chwilą widzieliśmy. Zobaczcie, tutaj dosyć dobrze jest to widoczne na ilustracji, na zdjęciu. Także najwyraźniej w tej froterce ktoś założył w nieprawidłowy sposób zbyt długi pasek, ale o tym będzie jeszcze mowa, bo będziemy się temu troszkę dokładniej przyglądać. Tutaj nawiasem mówiąc widać też, że te śruby są przykręcone do takich bakelitowych nóżek czy wypustek w tej obudowie, także no trzeba z tym uważać, bo jakbyśmy zaczęli te śruby jakoś rozwiercać, to można by to też zupełnie zniszczyć. Nie wiem, czy taki bakelit dałoby się potem nagwintować. No z tym trzeba uważać. Też trzeba uważać, nie wiem, na przykład z podgrzewaniem takich śrub, które nie chcą się odkręcić. No ale powiedzmy, że tutaj była to zupełnie wyjątkowa sytuacja. Ok, może ja zdejmę tutaj ten pasek z tych rolek napędowych od szczotek. Ok, a wydaje mi się, że żeby zdjąć te trzy rolki, powinienem odkręcić tutaj jedną śrubę i tutaj drugą i wtedy cały ten układ tych trzech rolek na takiej bakelitowej ramce uda mi się stąd wyjąć. No spróbujmy, zobaczmy. Tak, chyba tak, bo to już wyraźnie się poluzowało. O, zdjąłem te rolki bardzo fajnie. Teraz będziemy mogli to wszystko dosyć porządnie wyczyścić. Widać, że ta froterka była jednak bardzo, bardzo używana. Wszystko to pójdzie do czyszczenia. Uwaga, żeby to nie upadło, bo to jest bakelit, to może łatwo popękać. No i tutaj też tę obudowę w środku ładnie wyczyścimy. O, i teraz fajnie, bo jak mamy to wszystko odkręcone, to możemy w ogóle całą tę podstaweczkę, tę obudowę zdjąć i mamy na wierzchu praktycznie tutaj silnik froterki. Będzie nam dużo łatwiej ten silnik teraz wyczyścić. Tutaj nawiasem mówiąc odczepię ten łańcuszek od tej pastownicy, tak? Będzie nam troszeczkę łatwiej może ją obejrzeć. O, może zrobimy tak, ja tutaj odkręcę tę śrubkę, która pewnie trzyma cały ten dekielek. Tu jest taka malutka dziurka, faktycznie. Minimalna dziurka jest w tym miejscu. W ogóle bym tego nie zauważył. I mam wrażenie, że ten zaworek
blokuje właśnie tą dziurkę, ale to szczerze mówiąc to ta pasta musiałaby być naprawdę bardzo, bardzo rzadka, żeby przez ten otworek wyciekać na podłogę. O, tutaj się znajduje. Jest tak cieniutki, tak maleńkiej średnicy, że tutaj dosłownie jakiś cieniutki gwoździk albo igłę tylko można by chyba włożyć. Także no faktycznie ta pasta musiałaby być bardzo, bardzo rzadka. Tutaj niestety uszczelka już jest bardzo zniszczona. O, tak to jest. Ja teraz postaram się odkurzaczem tutaj wyczyścić te najbardziej zakurzone, zapylone elementy, a potem wezmę to wszystko do umycia. Odkurzę też tutaj silnik od tej strony, dopóki mamy wygodny dostęp. Mam już elementy tej froterki, myślę, że całkiem dobrze wyczyszczone. Przyznaję, że zajęło mi to sporo czasu, no takie pewnie ze 20 minut, pół godziny spędziłem tutaj na czyszczeniu wszystkich tych elementów. Tą pastowniczkę troszeczkę potraktowałem odrdzewiaczem, bo ona była tutaj jednak już nieco zardzewiała. Wpuściłem też troszkę oleju do środka, żeby chronić ją przed rdzewieniem. Nawet całkiem ładnie to wygląda wszystko po wyczyszczeniu. Najwięcej czasu spędziłem nad czyszczeniem tutaj tych rolek od szczotek, bo one były jednak, widzieliście, od środka bardzo, bardzo zabrudzone. Może nie jest to w tej chwili już idealne, ale jednak udało mi się to całkiem nieźle wyczyścić. Tutaj nasmarowałem troszeczkę też te miejsce mocowania rolek. Tutaj też te trzymadełka, do których przyczepia się szczotki, nasmarowałem, bo podczas demontażu szczotek jednak sprawiało to troszeczkę kłopotu. Teraz już powinno być ok. Tutaj brzegów tych rolek oczywiście lepiej niczym nie smarować, no bo tutaj one muszą stawiać opór paskowi napędowemu. Teraz troszeczkę kiepsko widać to na stole, ale ja spróbuję całe elementy tej froterki rozłożyć na dworze gdzieś na jakimś takim papierze. Wtedy będzie cała ta froterka dosyć ładnie widoczna. Aha, no i oczywiście silnik tutaj. Silnik odkurzyłem, przedmuchałem troszeczkę sprężonym powietrzem, wyczyściłem z kurzu. No, ja nie będę tego jednak demontował, odkręciłem tutaj śruby trzymające dekielek, ale musiałbym jednak ten dekielek odstukać, wyciągnąć tutaj całą tę część silnika, a po prostu boję się, że zostaną ślady, a froterka jest muzealna, więc będę to ćwiczył na jednej z moich froterek. Tutaj rozłożyłem froterkę w ogrodzie. Myślę, że bardzo ładnie widać przynajmniej te najważniejsze elementy. Oczywiście można by ją jeszcze dalej rozmontować. Przede wszystkim można by jeszcze rozmontować silnik, ale to, tak jak powiedziałem, zrobimy podczas przeglądu jednej z moich froterek. A ja teraz wszystkie te poszczególne elementy po kolei wniosę do warsztatu i wszystko to ponownie zmontujemy. Mam już tutaj na stole tę główną część froterki razem z silnikiem. Teraz będę chciał założyć tutaj tę osłonkę, przykręcić, włożyć szczotki, zakręcić te nakrętki trzymające szczotki, no i jednak przykręcić z powrotem tutaj te śruby trzymające dekielek. Co prawda miałem nadzieję, że cały ten silnik wyjmiemy, ale tak jak już powiedziałem, nie chcę tego robić, żeby tej muzealnej froterki nie uszkodzić. Będziemy się tym jeszcze zajmować podczas przeglądu jednej z moich froterek. Teraz włożę szczotki do środka. One tak powinny być włożone. Druga szczotka, no ta już bardziej starta, ale wiemy jakie, więc w razie czego możemy je szybko w razie potrzeby wymienić. Ok. I teraz przykręcę tutaj te śrubki, które
No może niepotrzebnie odkręcałem, ale też nie byłem pewien, w jaki sposób tę froterkę się demontuje. Teraz już przynajmniej troszkę lepiej znam jej konstrukcję. Ok, przykręcone. Jeszcze raz sprawdzę tutaj połączenie, dotykając do wtyczki. Teraz froterka jest wyłączona, a włączę ją. Mamy połączenie. Nie mamy. Mamy. A sprawdzam, czy nie mamy połączenia na obudowę. Nie mamy. No to wykorzystamy w takim razie stary autotransformator z zakładów Eltra w Bydgoszczy. Teraz jest gdzieś na poziomie 20-30 V mniej więcej. Włączmy autotransformator. I froterka rusza. Nie chcę tego napięcia za bardzo podnosić, bo ten silnik działa teraz bez obciążenia. Dopiero jak założymy tutaj wszystkie te rolki, szczotki, to wtedy uruchomimy go przy wyższym napięciu. Ale tak sobie patrzę, że nie iskrzy. I też płynnie reaguje na te zmiany napięcia. Czyli w zasadzie silnik powinien być tutaj sprawny. W takim razie zamontujmy teraz tę część froterki, obudowę tak, w ten sposób. Tutaj patrzę, żeby to się pokrywało z otworami na śruby. OK. Teraz muszę tutaj włożyć ten mechanizm rolek, tylko najpierw przygotuję sobie tutaj śruby. No i teraz muszę tymi śrubami trafić tutaj w te otwory. Ta już wchodzi. Ta chyba też. Też jest to mocno przykręcone. Ok. Tę część froterki mamy zmontowaną. No i teraz ten pasek napędowy. Przyniosłem tutaj ten pasek i przyniosłem też książkę, w której dokładnie ta froterka jest opisana i szczerze mówiąc to mam wrażenie, że jednak ten pasek był tutaj w zły sposób założony. Mam trochę podejrzenie, że jednak, zobaczcie, było to w ten sposób. On jest za luźny. Mam trochę podejrzenie, że takiego oryginalnego paska ktoś kiedyś tutaj nie miał, dlatego został on założony w ten sposób, że obejmuje on wszystkie te 3 rolki. Tymczasem, zaraz wam to pokażę w książce. W książce jest pokazane, że powinien on być założony tak, jak widzieliśmy to w tej 3-szczotkowej radzieckiej froterce, czyli tak, tutaj dokładnie tak jak jest, ale tutaj powinien przechodzić tędy i po prostu od dołu tylko obcierać o tę rolkę, a nie tutaj od góry. Czyli krótszy pasek i zamontowany tylko w ten sposób. Pokażę wam to w książce. Może po prostu wyświetlę to tutaj z boku. Tutaj mamy pokazaną na zdjęciu dokładnie taką froterkę. Widać logo Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego. Widać dokładnie taki sam uchwyt. To jest dokładnie ta sama froterka. I tutaj jest pokazany sposób zdejmowania szczotek. Ja zresztą troszkę źle to robiłem, bo podważałem tylko z jednej strony. Powinno się to równomiernie z dwóch podważać. I tutaj już na dolnym zdjęciu, na tej stronie widać, że ten pasek jest zamontowany w inny sposób niż tutaj, a na kolejnej stronie jest jeszcze bardzo wyraźny rysunek czy zdjęcie, sposób założenia pasa napędowego. I on nie jest poprowadzony górą przez tą pojedynczą rolkę, tylko jest poprowadzony przez te 2 rolki obok siebie i tylko od dołu dotyka do tej pojedynczej, w tej pozycji górnej, można powiedzieć, rolki. Czyli mam wrażenie, że tutaj jednak ktoś użył zupełnie innego paska i to w dodatku troszeczkę jednak za długiego, czyli to w ten sposób nie będzie dobrze działać.
Sprawdźmy może, czy będzie tutaj pasował taki pasek od tej radzieckiej froterki EPM. Ten wyjmę. Ten jest ewidentnie za długi. Chciałbym po prostu wiedzieć, czy ten pasuje, bo wtedy będę znał długość tego paska. Aha, przepraszam, on powinien iść tak. Tędy i tu powinien być naciągnięty na tę ośkę. A, pękł niestety. Kurczę, on już jest bardzo, bardzo sparciały, popękany. No, czyli do radzieckiej froterki też potrzebuję teraz kolejnego paska. No trudno. Ale mam wrażenie, że ten pasek by się tutaj dało ładnie naciągnąć. Może on jest minimalnie za krótki, aczkolwiek mniej więcej powinien pasować. Zobaczmy, jaki on jest na długość po złożeniu na pół. Tak, on jest już, zobaczcie, bardzo, bardzo sparciały. Także tak czy inaczej w tej radzieckiej froterce też trzeba go było wymienić. Nie szkodzi, pękł, trudno, kupimy taki i do radzieckiej, i do tej froterki. Sprawdziłem, że ten pasek rozciągnięty ma 86 cm, a jak go złożę na pół, no to powinien mieć 43. Zaraz zobaczymy. O, mniej więcej tak. Położę to na równym blacie. Tutaj jest 0. No tak, 43 cm złożony na pół. Dobra, to już wiem. Do tej froterki, no pewnie też 43, ewentualnie 44 cm na długość, taki na pół złożony. Zobaczymy. Postaram się takie płaskie paski dostać i wtedy wymienimy go w tej radzieckiej froterce i przy okazji wymienimy go też w tej froterce, ale założymy go już tak, jak on powinien być. Ten pasek, no na razie mogę założyć, aczkolwiek to i tak tutaj wiele nie da, bo on powinien być no gdzieś co najmniej o jakiś centymetr krótszy, żeby to mogło faktycznie działać. Teraz założymy tę osłonkę. Tutaj mogę użyć tylko jedną oryginalną śrubkę, dwie są nieoryginalne, one są chyba troszeczkę za długie. Zaraz zobaczymy, czy będę w stanie je na tyle głęboko wkręcić. Chyba tak. Okay, nie za mocno, bo pamiętajmy, że one się trzymają w tej bakelitowej obudowie. Ważne, żeby tego nie połamać. O, ta bardzo ładnie weszła. To jest jedyna oryginalna śrubka, która nam tutaj została. I teraz jeszcze na koniec zakładam te 3 szczotki. Ja też troszkę wyczyściłem tutaj te bolce, które wchodzą pomiędzy takie sprężynki. Także teraz powinno to dużo łatwiej się montować. O. I zdejmujemy. No też wcale nie tak, jednak dosyć mocno to się trzyma. O, zdjąłem. Wkładamy. Zdejmujemy. Ok. Wkładamy. Tak naprawdę to do przechowywania lepiej byłoby te szczotki wyjąć, przechowywać froterkę tylko w ten sposób. Tutaj ta jedna szczotka mi pękła, ale ja ją skleiłem i mam wrażenie, że ona się naprawdę solidnie trzyma. Oczywiście żadna z tych szczotek już tak naprawdę do froterowania się nie nadaje. Wyjmujemy, wkładamy, wyjmujemy, wkładamy. Ok. Przyczepię jeszcze tutaj łańcuszek do tego kółeczka na zaworze pastownicy. Przyznaję, że na początku w ogóle nie wiedziałem, do czego to służyło. Podejrzewałem tylko, że właśnie był to jakiś dozownik do jakichś substancji konserwujących podłogę. Później przeczytałem w książce, że była to pastownica, ale bardzo mnie zdziwiło, jak malutki jest tutaj ten otworek na końcu tego zaworu
którym ta pasta miała pewnie no, skapywać na podłogę i że ona jednak musiała być bardzo, bardzo płynna, bardzo rzadka. I zastanawiam się, czy to jednak nie było tak, że dosyć często się ta pastownica zatykała. Zresztą w późniejszych modelach już czegoś takiego nie widziałem. No i właściwie tak naprawdę to froterkę mamy ponownie zmontowaną. Spróbujmy może jeszcze raz po zmontowaniu tę froterkę uruchomić, aczkolwiek włączam zasilanie, aczkolwiek tutaj te szczotki z powodu tego za długiego, zbyt luźnego paska no raczej nie będą się obracały, a na pewno nie będą się obracały pod jakimś naciskiem, kiedy tutaj będą stawiały opór. Włączyłem zasilanie, muszę włączyć froterkę. Tak, no niestety. No tak, z dużym trudem, ale ten pasek się tam ślizga. Czyli wiemy, że sama froterka jest sprawna, silnik działa, natomiast no, jedyna rzecz, którą trzeba tutaj zrobić, to jest wymiana tego paska na taki prawidłowej długości, chyba między 43 a 44 cm w pozycji złożonej i poprawne założenie tego paska, tak jak już to widzieliśmy, ale po kupieniu takiego paska sama czynność jego wymiany będzie już prosta i szybka. Na koniec jeszcze raz chciałem wrócić do książek, które przynajmniej jedną z nich pokazywałem już w ciągu tego odcinka. Jedna książka to jest książka Jerzego Małaszuka Elektryczne urządzenia domowe, którą tutaj dosyć często w nagraniach na tym kanale wykorzystujemy. Jest tutaj rozdział na stronie 92, froterki jedno- i wieloszczotkowe. Jest tutaj rysunek, ale już znacznie nowszego typu froterki. Jest tutaj tabelka, w której wymienione są też między innymi froterka 3-szczotkowa B1, taka jak nasza, dwuszczotkowa B2C, jednoszczotkowa B3A, jednoszczotkowej nie mam i są tutaj wymienione w tabelce typowe uszkodzenia froterek i sposób radzenia sobie z takimi uszkodzeniami. To są dosłownie 3 stroniczki, ja je zeskanuję i umieszczę link do pliku PDF w opisie tego nagrania i tak samo zeskanuję rozdział z tej książki Górczyńskiego i Trusza. W ogóle książki Trusza to jedne z moich ulubionych, jeżeli chodzi o starą literaturę techniczną, domowe urządzenia radioelektryczne. No i tutaj mamy rozdział froterki elektryczne, w którym właśnie opisana jest dokładnie taka froterka jak ta dzisiejsza. Już oglądaliśmy kilka razy dzisiaj fragmenty tego rozdziału. Nie będę tego teraz czytał, ale możecie to w pliku PDF dołączonym do opisu tego nagrania zobaczyć i są tutaj właśnie zdjęcia o wyjmowaniu szczotek, o wymianie paska i tak dalej. To także są, nie wiem, raptem raz, dwa, trzy, cztery chyba strony dalej jest już rozdział o pralkach elektrycznych. Bardzo króciutkie, przydatne, ciekawe rozdziały, jeżeli Was to zainteresuje. No i na koniec pozostaje mi już tylko bardzo podziękować Wam za ten dzisiejszy, myślę, że no dla mnie na pewno bardzo ciekawy przegląd tej starej froterki trzyszczotkowej z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego, ale z silnikiem typu BFR 90x49 wyprodukowanym jeszcze w fabryce maszyn elektrycznych M8 w Bielsku Białej. Od 1959 roku już te silniki były produkowane również w Rzeszowie. To jest jedna z ostatnich froterek jeszcze z takim silnikiem, ta froterka z 1958 roku. Bardzo się cieszę, że była tu w tym odcinku okazja poznać troszkę lepiej konstrukcję tej froterki, chociaż na silniku tak naprawdę tutaj się jeszcze nie skupialiśmy. Cieszę się, że mogliśmy tę froterkę troszkę wyczyścić. Cieszę się, że poznaliśmy sekret tego małego pudełeczka, które jak przeczytaliśmy w jednej z książek okazało się po prostu pastownicą czy pastowniczką z takim zaworkiem otwieranym przez pociągnięcie łańcuszka. Bardzo zdziwił mnie ten malutki otworek na spodzie tej pastownicy. Tak jak już mówiłem, pasta musiała być bardzo rzadka, żeby w ogóle przez ten otworek przelecieć. Froterka wygląda teraz całkiem ładnie, wróci do muzeum, natomiast trzeba będzie w niej jeszcze, tak jak już tutaj wielokrotnie powiedziałem, wymienić ten pasek napędowy na pasek odpowiedniej długości i w odpowiedni sposób zamontowany. Przepraszam, ja takiego nie mam.
Ale postaram się w takie paski zaopatrzyć i podczas wizyty w Olsztynie w Muzeum Nowoczesności postaram się ten pasek w tej froterce wymienić. Poza tym urządzenie jest sprawne i no, jest w każdym razie bardzo fajnym eksponatem muzealnym. Jeszcze raz bardzo dziękuję Jackowi za możliwość obejrzenia tej froterki tutaj na kanale. No a my w następnych odcinkach pewnie wrócimy do starych tosterów elektrycznych, bo tak jak już króciutko zapowiadałem, właśnie tostery elektryczne będą tematem wiosennej wystawy właśnie w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, ale froterkami także będziemy się zajmować. Pokazywałem Wam na początku tutaj co najmniej 4, może 5 innych froterek już z mojej kolekcji, które mamy tutaj do przeglądu. Froterkę dwuszczotkową z Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego, froterkę trzyszczotkową, trochę podobną do tej ze Spółdzielni Motorów w Krakowie, froterkę trzyszczotkową radziecką też mamy do obejrzenia, froterkę włoską Radio Marelli. No jest tych froterek trochę, polską froterkę już z lat pewnie 80. No jest tych froterek trochę, także będziemy się nimi też zajmować. Może nawet kiedyś jakaś mała wystawa sprzętu służącego do froterowania parkietów też uda się taką wystawę zorganizować. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz za dzisiaj. Cześć i do zobaczenia.